Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj tuner telewizyjny, kategoria sprzętu, która dawno na kanale nie gościła, natomiast wcześniej sporo takich produktów testowałem. Tutaj gdzieś będziecie mieli linka do playlisty z tunerami telewizyjnymi. Dzisiaj tuner hybrydowy od polskiego producenta Fergusona z jego serii Arriva, konkretnie model oznaczony 9000 4K Ci+. Jest to zaawansowany tuner w zasadzie wspierający wszystkie standardy telewizji cyfrowej, zarówno DVB-S2 satelitarnej, najnowsza odmiana, DVB-C, jak również DVB-T2 w najnowszej rewizji. Tuner hybrydowy wspiera również HBB TV, to co istotne, w niektórych krajach jest to wymóg, w Europie. Mamy również wsparcie dla kodeka oczywiście 265, czyli Hz. To co nietypowe, wsparcie dla HDR-a 10+, Dolby Atmos. No i z ciekawostek wspiera oczywiście już 4K Ultra HD, co nie jest oczywiste dla wszystkich tunerów hybrydowych. Oraz mamy wsparcie dla interfejsu Common Interface w wersji Plus. Dobrze znany standard, na przykład dla subskrybentów Kanal Plus. Przechodząc do innych informacji na opakowaniu, mamy tutaj w zasadzie powtórzone wszystkie informacje i dodane informacje o Smart Apps. Smart Apps są to dodatkowe aplikacje zainstalowane przez producenta, ale tutaj może być różnica w poszczególnych wersjach oprogramowania, więc warto aktualizować system do nowszych wersji. A jeżeli chodzi o wersję sprzętową, to prawdopodobnie mam wersję 1.0, natomiast oprogramowanie jest w wersji 2.60. Producent informuje, że jest to Ultra High Definition, czyli 4K Combo Receiver, czyli odbiornik combo hybrydowy w wysokiej rozdzielczości 4K. A więc może nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Brawo dla producenta za ekologiczne, tekturowe opakowanie, a mi nie pozostaje nic innego jak otworzyć opakowanie i sprawdzić, jaki mamy zestaw sprzedażowy. Jeżeli chodzi o papier ekologię, oczywiście karta gwarancyjna, instrukcja obsługi. Mamy po angielsku, po polsku, ponieważ jest to polska dystrybucja. Mamy też sam tuner, może o nim za chwilę. Co z dodatków? Mamy zasilacz. Zasilacz jest, słuchajcie, 24W. Tak, mamy 24 W, 12 V, 2 A. To jest maksymalna moc tego zasilacza. Jest spory, ale jest to z rezerwą. Słuchajcie, z rezerwą i to sporą. Danych technicznych zasilacz, czy urządzenie, przepraszam, bo zasilacz zapewnia do 24 W, natomiast samo urządzenie pobiera maksymalnie około 21 W, więc tutaj mamy zdecydowanie niższy pobór prądu. Tunery hybrydowe niestety nie są najbardziej energooszczędne. Mamy też, słuchajcie, baterię i pilota w zestawie. Jest to bardzo fajny, wygodny, duży pilot. A plusem są baterie w zestawie. Dzięki temu nie musimy martwić się o to, czy możemy zacząć korzystać z urządzenia po zakupie. A jeśli już jesteśmy przy samym pilocie, to jest on bardzo wygodny, duży. Zasilanie pilota to oczywiście dwa małe paluszki, bateria AAA, ale można zapewne zastosować również akumulatorki jak w poprzednich modelach. Ponieważ ja jestem zwolennikiem ekologii, zamontowałem akumulatorki zamiast paluszków i zaraz będziemy sprawdzać, czy działają. Jeżeli nie będą działać, to oczywiście taką informację Wam umieszczę. Sam pilot bardzo wygodny, duży. Mamy tutaj, może od góry, mamy włącznik, mamy klawisze numeryczne, możliwość zmiany języka. Mamy też tutaj telewizję, głośność, kanały, klawisz domowy do powrotu do domowego ekranu, klawisze kierunkowe, back, exit i mamy też klawisze dedykowane do YouTube'a, Prime Video, Twitcha, więc tutaj zapowiada się całkiem ciekawa funkcjonalność. Klawisze oczywiście programowalne w zależności od sytuacji, z kolorami i klawisze przewijania, odtwarzania, nagrywania. Sam pilot
Nosi kodową nazwę RCU9001. Myślę, że jak najbardziej taki pilot do zaawansowanego urządzenia jest jak najbardziej ok. Klawisze są gumowe, sam pilot jest z matowego plastiku. Przejdźmy do głównego urządzenia. Jest spore. Tutaj nie ukrywajmy, że jest to duże urządzenie. No ale słuchajcie, tego można się spodziewać po sprzęcie, który jest tak zaawansowany i wspiera tyle standardów, jeżeli chodzi o TV. Może zdejmę folię. Tak prezentuje się samo urządzenie. Jeszcze kolejna folia. Mamy logo Arriva 9000 4K CI+. Mamy informacje o wsparciu dla 4K i dla tych trzech standardów: naziemna telewizja cyfrowa i satelitarna, kablowa i satelitarna. Mamy włącznik tutaj do urządzenia. Mamy też port USB do ewentualnych nagrań. Mamy Wi-Fi, bo to wyczytałem z specyfikacji technicznej. Mamy też właśnie CI+, slot do kart telewizji kodowanych, wejście antenowe, wejście telewizji satelitarnej, jest analogowe wyjście audio-wideo, mamy HDMI, nie mamy już SCARTA i słusznie. Mamy też Ethernet, gdyby ktoś chciał jednak korzystać z kabla. Mamy cyfrowe wyjście analogowe, audio i mamy wejście zasilania, te niecałe 22 W maksymalnie powinno urządzenie pobierać. W środku widać zieloną płytkę i chyba jakiś radiator. Samo urządzenie ma metalową obudowę, jak słychać. Jest solidnie wykonane. To zapewni dobre chłodzenie, bo ten metal będzie przewodził ciepło i oddawał na zewnątrz. Natomiast mamy też sporo otworów wentylacyjnych, co też dobrze wróży, jeżeli chodzi o temperatury pracy, o chłodzenie. Tutaj nie powinno być problemów. Ja doceniam Fergusona za to, że w zasadzie wszędzie naokoło jest blacha. Ten sprzęt wygląda na pancerny, co jest jak najbardziej oczywiście plusem, bo coraz więcej mamy urządzeń plastikowych, które tak naprawdę bardzo ciężko schłodzić, a bardzo łatwo uszkodzić. Słuchajcie, z takich mniejszych wad tutaj mam informację, że port USB to jest tylko 2.0, 5V, 500 mA, czyli do pendrive'a się nadaje, do dysków twardych już jak najbardziej raczej nie, ponieważ nie zapewni wystarczającej wydajności prądowej, nie chodzi o prędkość. Natomiast zasilanie, tak jak powiedziałem wcześniej, do 24 W, ale samo urządzenie maksymalnie około 21-22 W według specyfikacji powinno pobierać. Mamy nóżki, tutaj gumowe takie, tutaj gumowe, tutaj piankowe, więc można postawić urządzenie. Mnie nie pozostaje nic innego, jak podłączyć sprzęt i przetestować jego możliwości. Jak widać, działa HBB TV, mamy dodatkowe opcje. Sama zmiana kanałów też jest, słuchajcie, dosyć szybka. Tutaj nie mam zastrzeżeń. Jak widać, kanały są zmieniane. Opóźnienia są minimalne i dotyczy to zarówno telewizji naziemnej, jak również telewizji, słuchajcie, satelitarnej. W głównym menu mamy dostępne wiele aplikacji, łatwy dostęp do YouTube'a i tutaj ciekawostka, ta aplikacja działa równie dobrze jak aplikacje na Android TV Boxy, włącznie, słuchajcie, z 4K, obsługą 4K rozdzielczości, więc tutaj myślę, że jest to niezłe osiągnięcie. Jak widać, odtwarzanie jest płynne, nawet jeżeli w tej chwili spróbujemy sobie przełączyć na 4K, zaraz Wam pokażę. Tak, jest w tej chwili 4K i obraz jest odtwarzany bardzo płynnie. Aplikacja też działa płynnie, więc tutaj żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o obsługę YouTube'a, mieć nie mogę. Myślę, że podobnie może być z innymi aplikacjami, a tych aplikacji, jak widać, będzie sporo. Można je dociągnąć ze sklepu. Menu jest dosyć ciekawie graficznie rozwiązane, jest w wysokiej rozdzielczości, aczkolwiek jest dosyć ascetyczne. Mamy takie główne ustawienia, nie wiem, czy to będzie w tej chwili u Was widoczne. Mamy opcję współdzielenia audio i wideo. Mamy opcję wyboru CEC,
i rodzaj tego ceca, czyli wsparcie dla HDMI cec. Możemy wybierać oczywiście rodzaj telewizora, format, rozdzielczość HDMI, czy HDR ma być włączony, czy nie. Zapewne wielu z Was zapyta, czy będzie opcja auto. Nie ma, jest tylko wyłączony bądź włączony. Dolby Vision możemy też ustawić. Mamy, jeżeli chodzi o cyfrowe wyjście, mamy PCM, Pass-Through bądź auto. Ja ustawię w tej chwili auto. Mamy też możliwość włączenia, słuchajcie, sieci, zarówno Wi-Fi, jak i Ethernet, w tej chwili 61 megabitów na sekundę, więc całkiem przyzwoity wynik, chociaż łącze mam dużo wyższe. Mamy też opcję skanowania oczywiście kanałów zarówno satelitarnych, kablowych, jak i naziemnych. Możemy wybierać spośród w zasadzie wszystkich satelit, ale jest to dosyć prosto rozwiązane. Oprogramowanie w tej chwili mam w wersji 2.60. Wyszukajmy aktualizację. Mamy też możliwość wyboru ulubionych kanałów oczywiście. Możemy weryfikować bibliotekę nagrań i mamy opcję dodania aplikacji. Jest tutaj market. W markecie mamy YouTube'a, Twitcha, CDA, TikToka, Rakuten TV. To może być akurat ciekawą opcją. Może zainstalujmy sobie Rakutena. Czyli w zasadzie mamy funkcjonalność Smart TV w telewizorze. Także Arriva 9000 to nie tylko tuner telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej, ale również takie proste Smart TV i działa to zaskakująco dobrze. Mamy też wyświetlacz informujący o godzinie albo odtwarzanym kanale. Słuchaj, podsumowania, moi drodzy. Sprzęt pracował u mnie przez ostatnie kilka dni i nie napotkałem absolutnie żadnych problemów z jego funkcjonowaniem. Jeżeli ktoś szuka hybrydowego tunera, chciałby mieć all-in-one, to myślę, że jest to bardzo dobra opcja, szczególnie, że otrzymujemy również wsparcie dla 4K, czyli jest to sprzęt na, powiedziałbym, długie lata i wtedy jego cena nieco powyżej 400 zł aktualnie nie jest wcale zbyt wysoka, myślę, jak na tego typu urządzenia. Mamy wsparcie dla HDR-u 10+, mamy wsparcie dla 4K, jest nowy interfejs CI+, więc jak najbardziej sprzęt godny polecenia. Jest też coś dla fanów HBB TV, chociaż ja osobiście z tego standardu nie korzystam. Arriva 9000 jest jak najbardziej przemyślaną konstrukcją, od ciekawego i wygodnego pilota po dużą funkcjonalność i wsparcie dla najnowszych standardów. Ja ze swojej strony mogę to urządzenie tylko polecić. Napiszcie w komentarzach poniżej, czy Wy korzystacie z tunerów hybrydowych, czy też wolicie korzystać z kilku urządzeń. Zawsze mnie ciekawi, jakie preferencje mają inni użytkownicy. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście, aby nie ominął Was żaden nowy film. Ja na koniec jeszcze oczywiście podrzucę Wam kilka ciekawych produktów z podobnej kategorii. Hej, hej, do kolejnego materiału wideo.